Witamy serdecznie po raz kolejny. Teraz znowu przejdziemy sobie do innych objawień. Witam Ciebie, Sylwia. Bardzo cieszę się, że przechodzimy z powrotem do objawień, tym bardziej bardzo dziwnych, do państwa cudów ciekawych. Ktoś tam fajnie rozszyfrował nazwę UFO, bo UFO przetłumaczono jako Ukrainian coś tam, no nie? Ale nie pamiętam dokładnie, także jest to pewne zjawisko, państwo, które samo w sobie jest zjawiskiem, więc przejdziemy sobie do objawień, które miały miejsce, objawień maryjnych na terenie Ukrainy. Witam Ciebie, Sylwia, bardzo serdecznie. Sorki, bo jeszcze musimy najpierw zrobić naszą propagandówę, no nie? To poczekajcie. Ja jeszcze powiem, dziękuję bardzo wszystkim Państwu, którzy kupują książkę. Naprawdę z całego serca dziękuję. No właśnie, to jeszcze, żebym nie zapomniał, bo właśnie wrzucimy, bo zapomniałem całkiem o naszym blogu reklamowym. Moi drodzy, serdecznie polecam książkę Sylwii Fatima, historia źle opowiedziana. Namiary do Sylwii znajdziecie pod naszą rozmową. Zachęcam, bijemy się o złotą patelnię, czyli 1000 sztuk ma być sprzedanych i o to chodzi. Bardzo fajna publikacja, bardzo treściowa. Będzie to wspaniała cegiełka i takie podziękowanie dla Sylwii za to, że już nakręciliśmy masę odcinków na temat tych objawień i myślę, że ta publikacja Wam się na pewno spodoba. I w końcu napiszemy książkę o wszystkich objawieniach. Nie będziemy mieli o czym w ogóle rozmawiać. A dzisiaj to dzisiaj będziemy na Ukrainie, a nie w Ukrainie. No. Dzisiaj będziemy na Ukrainie i zobaczymy super ekstra świetną Matkę Boską, jakiej jeszcze nie widzieliście, bo to jest Matka Boska z Czarnobylu, więc musi być fajna. I to na dodatek się wydarzyło, te całe objawienia, to nie były w tej wiosce, to nie było jedne takie objawienie, było ich, słuchaweczki sobie poprawię, było ich kilka. W tej ukraińskiej wsi Chruszów, to po prostu polska wieś, będziemy się tu certolić, to jest Polska. No. W Chruszowie Matka Boska objawiła się tam wielokrotnie. Od XVI wieku się objawiała podczas wojny kozackiej. I ta wioska od tego XVI wieku była już miejscem takich pielgrzymek i modlitwy. W szczytowym momencie epidemii cholery ona objawiła się w 1806 roku i niby przyniosła ze sobą źródło uzdrawiającej wody. Może być, może nie. Zobaczymy. Może pokażemy na mapie, gdzie to w ogóle jest. Jasne. To jest praktycznie przy granicy z Polską, więc moi drodzy tutaj... No, to jest pod Lwowem. No, oczywiście. Także ja Wam tutaj pokażę. Widzicie, gdzie jest Lwów i tutaj jak idziemy od Lwowa w kierunku granicy polskiej, to macie właśnie Załuże i tutaj będziecie mieli naszą wioskę, która de facto była polską wioską, szczerze mówiąc, bo tutaj widzicie niżej jest Medyka, czyli przejście graniczne nasze, prawda? Już możemy mówić? Tak. A może też pokaż od razu, jak ona wygląda. Tam jest ta ikona jest jej. Dobra, już pokazujemy. I ten kościółek jest. Elegancko, żebyśmy byli od razu w temacie. Także tutaj widzimy fantastyczny kościółek. No właśnie, tutaj mamy kościółek, który w tej wsi jest, gdzie tam te objawienia różnej maści były. Dalej jedziemy sobie moi drodzy, z tą ikoną, która niby to ta Matka Boska tak miała wyglądać, która się objawiała na tej Ukrainie. Żebyś... Taka właśnie poczarnobylowa troszeczkę. Szydera już na samym początku. Poczarnobylowa. I tutaj dalej mi dałaś jakiś popów różnej maści. Mają, to są grekokatolicy. Grekokatolicy, wiecie, grekokatolicy są bardzo ciekawi, dlatego że ja tak tylko wtrącę jedną rzecz. Na przykład w Tarnopolu, w soborze grekokatolickim macie, moi drodzy, wśród świętych umieszczonego oczywiście Stefana Banderę. To jest też jedna rzecz dosyć ciekawa. A on druga... też jest święty? Tak, między nimi. Tam jest Stefan Bandera. To jest bardzo ciekawa kwestia. To jest bardzo podobna sytuacja jak na niektórych ikonach rosyjskich. Była kwestia, że pokazywano, moi drodzy, Stalina. Natomiast jedną rzecz, którą Wam powiem na temat grekokatolików, to jako ciekawostkę od razu,
wam powiem, że przykładowo 7 lipca 1941 roku taki grekokatolicki biskup, on się nazywał Józef Kocyłowski, on kiedyś wysłał właśnie 7 lipca 1941 roku, czyli w czasie II wojny światowej, taki list pasterski, w którym między innymi... Tak, w którym wychwalał m.in. Hitlera jako przyjaciela narodu ukraińskiego. Troszkę jest to szokujące, ale szokujące jest najbardziej to, jak głęboka była jak głęboka była ta współpraca duchowieństwa grekokatolickiego z nazistami. To taką jako ciekawostkę wam pokażę, a tutaj mamy naszych grekokatolików, którzy mają też tutaj, trzymają tą Matkę Boską. Także no, jak mówimy o grekokatolikach, którzy niby dostają po dupsku z jednej i z drugiej strony, bo od katolików za to, że są trochę prawosławni, a od prawosławnych za to, że nie są prawosławni, to jeszcze chciałem wam właśnie podpowiedzieć o tym kościele w Tarnopolu, gdzie tam między świętymi jest namalowany na ścianie bardzo ciekawie Stefan Bandera. Natomiast pamiętajcie jeszcze o tym liście tego Józefa, który wychwalał, jak to bardzo pięknie ta przyjaźń ukraińska z Hitlerem oczywiście bierze i funkcjonuje. Oto taki mój taki... Jeszcze nie wspominając, co oni wygadywali w czasie rzezi wołyńskiej w tych swoich kościołach. No to już jest w ogóle, jakbyśmy ruszyli z tym, nie? To już w ogóle... Także byśmy... Oprócz tego Ukraina nie istnieje i koniec. No. Nigdy nie istniała. Ale to ONZ, tutaj nie będziemy wchodzić w tematy polityczne, ale bardzo zachęcam, żeby przysłuchać się temu, co ONZ powiedziało, że cała Ukraina to jest część ukradziona Polsce, część ukradziona Rosji, plus prezent Chruszczowa w postaci Krymu. Także już nawet ONZ stwierdziło swego czasu, że nie istnieje takie państwo jak Ukraina. No, a jeszcze jako ciekawostkę na zakończenie wam powiem, że zanim Sylwia przejdzie, to trochę tam historii wrzucę. To jest sytuacja taka, że nie wiem, czy pamiętacie, nie musicie mi wierzyć. Jeżeli mi nie wierzycie, to możecie sobie sprawdzić, gdzie chcecie, w internecie, w dokumentach, w historii. Moi drodzy, w 1991 roku, kiedy nastąpił rozpad Związku Radzieckiego, Ukraina była jedyną republiką, która nie podpisała traktatu ratyfikacji granic. I to możecie sobie sprawdzić bardzo prosto. Wszystkie państwa podpisały, że są niezależne i podpisały ratyfikację granic z Rosją. Jedynym państwem, które nie podpisało, była Ukraina. Dlatego jeszcze przynajmniej z 15 lat temu, jak byłem w Kijowie, tam w centrum jest pomnik, który się nazywa Maciej Radnaja. I na szczycie tego pomnika był był herb ZSRR. No wiecie, jakby u nas taka sytuacja wynikła, to myślę, że Polacy na drugi dzień by to zdjęli, a nie przez 20 lat by godło ZSRR w centrum stolicy wisiało. No nie, no ale... Co ty opowiadasz? U nas w Krokowie na północy przecież radni z Krokowa wystawili pomnik żołnierzom Wehrmachtu. No ale to tak samo jak we Wrocławiu, herb Hohenzollernów zaczęli odczyszczać. Nie? Co za klęska krokowska. Wiadomo, kto tam siedzi wśród tych radnych. Rozstrzelać. Rozstrzelać i koniec. Przejdźmy do objawień, zanim zaczniemy mordować ludzi. Uwaga, to jest taka mała wioska w obwodzie lwowskim, to już wiemy, ale i wiemy, że za czasów kozaków już tam się działy różne rzeczy. Wiemy, że w 1806 roku była cholera i nic im się nie stało, ale jesteśmy bliżej. 12 maja 1914 roku i jest to święto Matki Bożej Chruszowskiej. Święto wspominające objawienie, jakie miało miejsce w tej wsi 2 tygodnie przed I wojną światową. Tam 22 osoby, które kosiły pola w pobliżu miejscowego kościoła Świętej Trójcy, one były świadkami objawienia Matki Bożej. Przyszła do nich i powiedziała im prosto z mostu, że nastąpi wojna i Rosja stanie się krajem bezbożnym, bo Matka Boża jest bardzo sfiksowana na punkcie Rosji i nic ją więcej nie obchodzi. I powiedziała, że Ukraina jako naród będzie strasznie cierpieć przez 80 lat. I ona to powiedziała w 1914 roku, jeszcze Ukrainy wtedy nie było, ale dobra, niech tak będzie. Ona będzie strasznie cierpieć przez 80 lat i będzie musiała przeżyć wojny światowe, ale potem będzie wolna. Niby tak to powiedziała tym 22 chłopom. Ludzie przybywali z całej okolicy, by zobaczyć to objawienie i to objawienie trwało do następnego dnia. Wiele lat wcześniej, to upamiętniając to pojawienie się Matki Bożej, około 350 lat wcześniej,
ci mieszkańcy Chruszowa zasadzili w tym samym miejscu, w którym było to objawienie, wierzbę płaczącą. Później nagle ona jakoś tam zakwitła i właśnie podczas epidemii cholery, nie w 1806, tylko w 1855, to widać, ta cholera tam krążyła w kółko, jeden z miejscowych miał sen. Matka Boska poinstruowała mieszkańców, że pod tą wierzbą jest źródło. Nie odkopali to źródło, odprawili mszę świętą i jak się okazuje, nikt z powodu cholery wówczas nie umarł. Później przy tym źródle zbudowano kościół. Takie to są cuda na Ukrainie. I teraz, uwaga, teraz przechodzimy to są czasy nasze, więc to już jest bliziutko. 1987 rok. To jest drugie objawienie w tym samym miejscu. Ono wydarzyło się 26 kwietnia 1987 roku, czyli dokładnie rok po katastrofie w Czarnobylu. I to w czasie tego objawienia Maria ukazała się nad tym samym kościołem. Jej obecność była widoczna dla wielu osób. Przez 3 tygodnie na dodatek. W sposób niewytłumaczalny ten kościół otaczała srebrna aura wysoka na około 180 metrów. Pojawiła się w tej aurze cudowna ikona Madonny z Kijowa, tak twierdzą, ale co to ma wspólnego? Zaraz zobaczymy z Madonną z Kijowa nic. Jak to się zaczęło? To było w ten sposób, że najpierw ona się objawiła najpierw zauważyła to dziwne zjawisko 12-letnia dziewczynka, Maria Kizin. Mamy jej zdjęcie. Ale takie dziwne. Tak, już ją pokazać mogę. To Marię wezmę, podrzucę, żebyście widzieli, komu ona się ukazała. Tradycyjnie dziewczynce jakiejś tam, prawda? Była pierwszą, która to zauważyła. Bo to jest po Czarnobylu i ona zobaczyła oświetloną kaplicę. Ta dziewczynka, ona była pierwsza, która zauważyła niezwykłe światło wydobywające się z kaplicy w pobliżu ogrodu jej domu. Ta kaplica była zamknięta przez komunistów już od 1947 roku. I na jednej z wież, które przykrywały kopułę kaplicy, pojawiła się postać. Kobieca oczywiście. Kobieta była ubrana na czarno i miała dziecko na ręku. I wydaje się, że to była bardzo podobna postać do łagodnej Matki Boskiej. To jest ikona, którą książę Włodzimierz Wielki podarował żonie Annie po tym, jak Kijów przeszedł na chrześcijaństwo. Mamy gdzieś tę ikonę, tam gdzieś wkleiłem ją. Tą ikonę już poszukamy. I taka niby podobna postać pojawiła się wówczas nad tym kościołem. To sekundka, tą ikonę mam, ale chodzi ci o tą ikonę, czy o tą postać, która... Nie, ta postać, pojawiła się kobieta ubrana na czarno z dzieckiem na ręku. Jasne, to już pokażę. Się, że ona jest bardzo podobna do ikony Włodzimierza Wielkiego. No właśnie już ją pokażę, żeby było wiadomo, o którą chodzi ikonę. Moi drodzy, to o tą ikonę nam chodzi. I słuchajcie, to jeszcze nie koniec, że w Czarnobylu i w ogóle się tam 180 metrów światła, nie wiadomo co. Ten wizerunek był widoczny przez prawie miesiąc i poruszał się nawet. A świadków tego całego zdarzenia było około 1,5 miliona. To jeszcze nic, on został wyemitowany w telewizji, która chciała zdyskredytować to całe zjawisko, ale podczas programu pojawił się ten wizerunek Matki Boskiej, który mogli zauważyć wszyscy, którzy oglądali ten program. No i to jest takie dziwne. Co ci świadkowie opisywali? Widzieli Maryję unoszącą się nad cerkwią, widzieli promienie światła i widzieli dziwne, świetliste kule na niebie, które przypominały UFO. I atmosfera była tak dziwna, że nawet rosyjscy żołnierze, którzy tam przebywali, nie potrafili wyjaśnić. Żołnierze nie potrafili wyjaśnić atmosfery. Nie od tego są żołnierze. W ciągu 4 miesięcy, czyli do 15 sierpnia, około 500 000 ludzi było świadkami tego zjawiska. Ta Maryja, oczywiście, ona tam nie przyszła, żeby się tylko pokazywać przez miesiąc. Ona pokazała, miała swoje przesłanie. Tak? Mówiła, nie zapominajcie o tych, którzy zginęli. Czarnobyl to przypomnienie i znak dla całego świata. Okay.
Wielu świadków mówiło, że tej postaci towarzyszyło wirujące słońce, spadające gwiazdy, silne wiatry i niezwykłe formacje chmur. Czyli co tam się działo, to w sumie nie wiadomo, co tam się działo. Bo, szacuje się, że gdy objawienia się zakończyły, to zobaczyło je tam 500 000 ludzi, powiedzmy, ale niektóre źródła mówią więcej. Nigdy się nie dowiemy, ile to widziało, te objawienia, ile ludzi to widziało, bo to się działo na Ukrainie i prawdy nigdy stamtąd, nic prawdziwego stamtąd nie wychodzi. W poszczególne dni tłum mógł liczyć od 45 do 70 tysięcy osób dziennie w takiej małej wioseczce. Ani ta radziecka milicja, ani KGB nie mogło sobie z tym tłumem poradzić. A co więcej, najgorsze było to, że nawet ci agenci KGB widzieli tę Maryję. Wielu kapłanów, i teraz powiem, z podziemnych kościołów katolickich, to jest 1987 rok, i kapłani z podziemnych kościołów katolickich przypływają do Chruszowa, żeby odprawiać tam mszę. Co ona, ta Matka Boska, miała mówić? Nie wiadomo, jak ona mówiła. Czy ona mówiła tak, że wszyscy słyszeli jej głos, czy ona mówiła tak, że tylko docierało do tych ludzi pozazmysłowo? Tego nie wiadomo. Mamy różne świadectwa, ale te świadectwa pochodzą z różnych źródeł. Nie ma niczego takiego spisanego w stylu Wasyl taki lat tyle i tyle powiedział, że usłyszał to i tamto. Niemniej te, które się powtarzają, są ciągle te same. Przyszłam, aby was pocieszyć i powiedzieć wam, że wasze cierpienie wkrótce się skończy. Nie wiem, o co chodzi, bo to jest 87 rok. Ukraina stanie się niepodległym państwem. Okay. Nauczcie dzieci modlitwy, nauczcie ich żyć w prawdzie. Odmawiajcie różaniec, to broń przeciwko szatanowi. On boi się różańca. Odmawiajcie różaniec podczas każdego zgromadzenia. Okay. Czyli tak tradycyjnie. Uwaga, teraz Ukraina była pierwszym narodem, który został mi poświęcony. Przez długie prześladowania nie straciliście wiary, nadziei ani miłości. Zawsze modlę się za was, moje drogie dzieci, gdziekolwiek jesteście. No, ta popromienna Matka Boska, co ona gada? Ukraina była pierwszym narodem. Jarosław Mądry poświęcił Ukrainę w 1037 roku. Poświęcił Ukrainę. Przecież tej Ukrainy w ogóle nie było. Nie istniała państwowość pod nazwą Ukraina. Istniały państwa i ludy, które były przodkami dzisiejszych Ukraińców. Około tam 988 roku państwo znane jako Ruś Kijowska było w centrum w Kijowie. I ono było potęgą polityczną i kulturową na ziemiach, które dziś tworzą część Ukrainy, prawda? Tę część, ale nie było żadnej Ukrainy. W X wieku kształtowały się fundamenty państwowości i tożsamości, ale czy to była Ukraina? No raczej nie. Raczej nie. I ta Matka Boska w 1987 roku mówi, że to był pierwszy naród, który został jej poświęcony. Znowu gada głupoty. Jeszcze przepowiedziała, że Ukraina będzie bardzo cierpiała przez 80 lat, zanim uzyska niepodległość. W sumie nie wiem, o co jej chodzi, bo ona uzyskała niepodległość 91 roku. Że troszkę taka była zakręcona ta. Nawet jak to sobie policzyć, to kiedy w 87 roku dodać te 80 lat, to w którym to roku ta Ukraina, kiedy skończy się wojna na Ukrainie, możemy obliczyć od razu. Wyjdzie nam 80 lat od tej daty, no 2040 wychodzi na to? Jakoś tak? 60. 60? No. O, to już to Polska, to już wiesz, to już Polska 2050 upadnie. No nie? Co ona wygadywała? Co ona oczywiście gadała cały czas. W 1988 roku powiedziała: przez was i krew męczenników dokona się nawrócenie Rosji. Nawracajcie się i miłujcie wzajemnie. Czasy, które były zapowiadane jako czasy końca, nadchodzą. Spójrzcie na spustoszenie, które otacza świat. Grzechy, lenistwo, ludobójstwo. Uwaga.
Jeśli Rosja nie powróci do chrześcijaństwa, wybuchnie trzecia wojna światowa i cały świat stanie w obliczu zagłady. Przecież jak Rosja nie powróci do chrześcijaństwa? Przecież Rosja nie jest chrześcijańska. O co jej chodzi? Ale w 1987 roku już zapowiedziała, że będzie ta wojna i pamiętajcie, mówiła 80 lat, czyli jeszcze trochę to potrwa. I po czym cały czas mówiła: uczcie modlitwy, uczcie żyć prawdą, odmawiajcie różaniec, wszystko tradycyjnie. Przyszłam, żeby was pocieszyć, powiedzieć, że cierpienie się skończy, że będę chronić dla chwały i przyszłości królestwa na ziemi, które będzie trwać 1000 lat. To królestwo nieba i ziemi. I że to królestwo nieba i ziemi jest bliskie. Przyjdzie przez pokutę i żal za grzechy. Potem oczywiście dodała, że wielu przychodzi jako fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy. Fałszywi mesjasze, nie wiem o co też jej chodzi, przecież mesjasz był tylko jeden. Ona widocznie wie więcej. A następnie powiedziała: o, uważaj, ja nie czynię rozróżnień rasowych ani religijnych. Wy tutaj na Ukrainie otrzymaliście poznanie jednego prawdziwego apostolskiego kościoła. I wzywa cię, Ukraino, wieczny Bóg. Dlatego zostałam do ciebie posłana pomimo długich prześladowań, które znosiłaś. Nie utraciłaś wiary, nadziei i miłości. I ona to mówi w 1987 roku. Czy to nie jest dziwne? Od kiedy oni już tę wojnę tu planują? Ja już sama nie wiem. Wśród świadków objawień tych czarnobylsko-chruszowskich był też, oprócz Mariny, był Josip Terelia. To jest ukraiński mistyk, który doświadczał objawień zarówno w Chruszowie, jak i w sowieckim więzieniu. Napisał książkę i ta książka dokumentuje swoje doświadczenia. Jego doświadczenia. Jeśli go wygooglacie, to jest Josip Terelia, mamy jego zdjęcie. On jest często przedstawiany w towarzystwie Jana Pawła II. Mamy jego zdjęcie. Jana Pawła II? Oczywiście. Z Josypem. Jasne, jasne, już podrzucam. Tak wyglądali razem. O, proszę bardzo. Aż mój pies przyszedł. Ona jeszcze przekazała ostrzeżenie, że świat doświadcza katastrof ekologicznych i moralnych. Oczywiście obietnicę, że Ukraina odzyska wolność i wiarę po latach prześladowań i zachętę, żeby wierni pozostali przy kościele grekokatolickim mimo zakazu i represji ze strony władz sowieckich. Jeśli to umiejscowimy, te objawienia w kontekście szerszym tego, co się teraz dzieje, mamy taki obraz dziwny. Tak jakby, widzicie, to nie są żadne teorie spiskowe, to tak jakby to było już planowane od dawna i przygotowywane po prostu. Co ona tam jeszcze mówiła? Przebaczajcie nieprzyjaciołom, przez was i przez krew męczenników przyjdzie nawrócenie Rosji. Nawróćcie się, miłujcie się wzajemnie. Przybyłam specjalnie, aby podziękować narodowi ukraińskiemu, ponieważ najwięcej wycierpiał. Nawróćcie się, czasy, o których mówiono, nadchodzą, czyny grzechu i wyniszczenia są tu wokół nas. Jeśli Rosja nie powróci do chrześcijaństwa, będzie trzecia wojna światowa, cały świat stanie w obliczu zguby, to już mówiłam. Nawracajcie się, przez was i krew męczenników przyjdzie odrodzenie Kościoła i odrodzenie narodu. No i co ty myślisz, Arturze, o tym? Słuchaj, co ja ci mogę powiedzieć na tematy Ukrainy? Ja wiesz, nie chciałbym się w politykę brać, ale wiesz, ja bardzo cenię sobie zawsze mówienie, wiesz, na Ukrainie, a nie w Ukrainie, bo w Ukrainie to się leży, a na Ukrainę to się jedzie, tak samo jak na Słowację czy na Litwę, prawda? Natomiast szczerze mówiąc, ja już różne cuda widziałem, bo w tej chwili tak, tylko dobrze, żeby raczej tej naszej rozmowy nie słuchali Ukraińcy, bo już w tej chwili krążą jakieś memy po internecie, że wiesz, że ich w szkołach uczą na przykład, że to oni wykopali Morze Czarne, albo że Jezus Chrystus był Ukraińcem, albo różne inne bzdury im wpajają do głowy, tak jeszcze wiesz, ciebie posłuchają w tej chwili na temat tego. Ja tutaj się zauroczyłem tą ikoną, którą ty przedstawiłaś, ale ta Matka Boska jedna, nie wiem, ja ją pokażę zaraz za chwileczkę, to już w ogóle jak popromienna wygląda. Ta w tym czerwonym czepku. To jest ta z Chruszowa właśnie. No to właśnie ją wezmę, zaraz pokażę, bo ta to jest kompletnie czaderska, nie?
Bo ta tutaj. normalna to jest ta, którą podarował Włodzimierz po przejściu na chrześcijaństwo. To jest ta No to jak ładna. jeszcze, wiesz, Ukraińcy posłuchają tej dzisiejszej naszej rozmowy, to dojdą do wniosku, że właśnie te objawienia należy uznać. No nie ma bata, nie ma bata. Ja pokażę wam, a ta Matka Boska na tej ikonie z Chruszowa jest tak przekonywująca, że nie widzę po prostu innej możliwości. Możecie zobaczyć, jaka piękna. To chyba lepsza tylko jest na ikonie Matka Boska Wschodnia nasza, bo ona trochę jak lalka wygląda na tych różnych obrazach, ta kodeńska. Natomiast no ale może one były siostramy, bo Kodeń jest na granicy w sumie z Ukrainą też, także tam Bóg ich tylko dzieli. Wiesz, powiem ci szczerze, ja jestem bardzo, bardzo taki troszeczkę oddalony od tych kwestii ukraińskich z tego chociażby powodu, że wiesz, mówienie, że kiedyś gdzieś tam żyli Ukraińcy albo coś tam. Nie, nawet na terenie Rzeczypospolitej i w dokumentach Rzeczypospolitej nigdy w życiu nie mówiono o Ukraińcach. Tylko mówiono, że na dzikich polach istnieją kozacy i na tym koniec. No pewnie, że tak. Istnieli kozacy, nie mówiono o Ukraińcach albo o jakimś języku ukraińskim, bo nie bądźmy śmieszni, ja powiem uczciwie, język ukraiński ma, nazwijmy to, około 100 lat, a tak naprawdę w mojej ocenie to jeżeli weźmiemy te większe państwa, mi chodzi o te większe, no bo tam istnieją jacyś tam Baskowie czy ktoś inny, ale jeżeli sobie weźmiemy, wiecie, moi drodzy, te większe państwa, to uważam tylko, że istniały przez całą historię w Europie dwa narody, które przetrwały jako narody nieposiadające państwa czy granic państwa. No jednym z takich narodów byli na pewno Słowacy, którzy przez 1000 lat nie mieli własnego państwa, bo zawsze byli albo północnymi Węgrami, albo wschodnimi Czechami. Tak to wyszło. Drugim z tych państw istnieli, co zostało, to byli Finowie, którzy należeli do Rosji, ale odróżniał ich język ogólnie inny. Dlatego oni też, pomimo że nie mieli granic, przez dłuższy okres czasu byli państwem. Dlaczego, załóżmy, wiecie, powiem wam tak, dlaczego Słowacy pozostali narodem nie mając państwa? Z prostej przyczyny, bo Słowacy żenili się ze Słowaczkami, mieli kulturę słowacką, o którą dbali, wiele rzeczy i to utrzymywali. Natomiast to, co się działo na terenie Ukrainy, to nigdy nie świadczyło, że to był jakiś tam naród, więc te objawienia tej Matki Boskiej to są dla mnie na tyle przedziwne, bo wiecie, na Ukrainie to się żeni Polak z Rosjaninem, z Ukraińcem, z Kozakiem, z Tatarem i łapie się wszystko, co nie biega po drzewach tak naprawdę, szczerze mówiąc, nie? Jeżeli tak to weźmiemy, zobaczymy, więc jak Matka Boska zaczyna mówić o narodzie ukraińskim, no to jest po prostu dla mnie... I że w ogóle pierwszy, który był sobie poświęcony, wtedy w ogóle nie ma mowy o żadnej Ukrainie. I jak zwykle Rosja, jak się nie nawróci, to będzie trzecia wojna światowa. Także ja jestem bardzo specyficznie do tych rzeczy nastawiony i to nie z powodu jakiegoś, nazwijmy to, bo my żyjemy w takich dziwnych czasach, że jak ktoś zada pytanie, to od razu się go szufladkuje, tak jak to było za czasów pseudopandemii. Więc jak ktoś powie coś przeciwko Ukrainie, to jest prorosyjski. Absolutnie. Jedni warci drugich, bo jedni mordowali nas w Katyniu, drudzy na Wołyniu. Ja nie jestem wcale prorosyjski, dlatego że mówię prawdę, albo staram się mówić prawdę czy fakty historyczne. Więc to dla mnie jest bardzo dziwne, co ta Matka Boska zaczęła tam wygadywać na tej Ukrainie, a poza tym, że tak się utożsamia. W Katyniu to wykonawcami, nie chcę się wypowiadać. No ale oczywiście, wykonawcami byli... bezpośrednimi to byli tak, inna narodowość. Była... Żydowscy tylko. Oczywiście. Tego, oczywiście. Katyń akurat był tą kwestią, no wiesz, tutaj wielkiej ciekawostki nie powiemy, bo jak weźmiesz obecny rząd w Ukrainie, to 90% prezydent plus ministrowie też są z tego narodu, nazwijmy to bardzo ciekawego, no nie? Także oni nie mają nic wspólnego z Ukrainami, nawet rządzący w chwili obecnej, więc to różnicy wielkiej nie ma, nie? Ale to jest takie moje prywatne, także nie za bardzo jakoś tak to widzę te objawienia Matki Boskiej, jeśli chodzi o Ukrainę. Nic, bo one są ciekawe z innego punktu widzenia. One są klasycznie traktowane w kontekście religijnym, oczywiście, bo jest Matka Boska, ale niektórzy badacze zjawisk paranormalnych i ufologowie zwracają uwagę na nietypowe zjawiska wizualne, które mogły przypominać opisy obserwacji UFO. Nie mówię, że tam było UFO, tylko że coś dziwnego się działo się, bo co?
były obserwacje świetlne i wirujące słońce. W 1987 roku świadkowie opisywali wirujące słońce, spadające gwiazdy i nietypowe formacje chmur. Z takiej ufologii typowej te opisy są czasami interpretowane jako manifestacje obiektów latających, takich, które emitują światło. Zwłaszcza gdy obserwacje mają charakter takiego nieruchomego, obracającego się punktu świetlnego na niebie. Setki tysięcy ludzi miało widzieć objawienia, widzieli tę Matkę Boską, a jednocześnie zauważyć dziwne zjawiska w atmosferze. W kontekście UFO te masowe obserwacje obiektów w nocy przy zmiennym świetle są klasycznie rejestrowane, takie tak zwane floty świetlne nad miastami. Teraz postać, która się pojawiła, ona była widoczna jako postać świetlista na tle nieba. I część ufologów sugeruje, że światła i postacie w objawieniach mogą być interpretowane jako fenomeny świetlne lub holograficzne. Uwaga! Bo nie wiem, czy wiecie, ale tutaj niedługo na pewno tak się stanie, że zobaczymy wielki holograf Chrystusa i wszyscy padniemy na kolana, ci ogłupiali, i będziemy robić to, co oni nam każą. Niemniej interpretowane to jako fenomeny świetlne lub holograficzne. W tym kontekście to jest jako wizja Maryi. Inne zjawiska towarzyszące tym objawieniom to były silne wiatry, zmiany w pogodzie, spadające gwiazdy. To są efekty fizycznej obecności nieznanych obiektów. Ja chyba przygotowałam nawet taką tabelkę na tej prezentacji. Ja bym chciał ją pokazać, to można ją... Właśnie, może sobie ściągnąć, która pokazuje, co tam się działo i w jaki sposób Artur ją przeczytał, bo jak jest tabelka, to nie ma mnie, a jak jasne. to nie ma tabelki. Ja ją wrzucę, możecie sobie screenshota zrobić bez najmniejszego problemu, to tutaj macie akurat. Jeśli porównamy objawienia w Chruszowie i te typowe obserwacje z UFO, to jeśli chodzi o światło, to w przypadku tych objawień postać Maryi zostaje otoczona taką aureolą wirującego słońca, spadające gwiazdy są w przypadku UFO. Oczywiście są jasne obiekty świetlne, kule, dyski, błyskające punkty. Tak naprawdę w obu przypadkach ludzie widzą jakieś nietypowe światła, to jest ciekawe. Jeśli porównamy postać, kształt, no to ta interpretacja kulturowa decyduje, czy widzimy tak naprawdę postać religijną, czy postać UFO, no bo ateista na pewno nie będzie mówił, że jest to postać jakaś, ktoś, kto będzie, wiecie, to jest podobnie jak, powiem wam szczerze, ze śmiercią kliniczną. Jak śmierć kliniczną ma muzułmanin, to on powie, że tam na końcu widzi Mahometa. Kiedyś jeden z moich znajomych ateistów miał, ja się go pytałem, kogo widział, on mówił, że nikogo, no nie? No też tak bywa. No ale jeśli chodzi o ruch, no to te obserwacje w Chruszowie opisują ruch światła bardziej tak atmosferycznie niż dynamicznie jak w przypadku UFO, prawda? Jeśli chodzi o dźwięk, to w Chruszowie był brak dźwięku, ale to oczywiście nie wyklucza jakiejś interpretacji o UFO, ale różni się to od niektórych relacji amerykańskich. No i mamy efekty fizyczne, czyli niektóre zjawiska mogą być naturalne, inne są trudne do wyjaśnienia. Jeśli chodzi o emocje świadków, to tutaj mamy oczywiście zarówno religijne, jak i UFO. Te relacje wywołują jakieś silne reakcje emocjonalne, to też jest ważne. W przypadku jednych jest to strach, w przypadku innych jest to jakaś ekstaza religijna. No i jeśli chodzi o skalę obserwacji, to jest masowa obserwacja, rzadziej występuje w klasycznym UFO. Częstsza jest w objawieniach religijnych. Ja tą tabelkę tutaj zostawię, można sobie screenshota zrobić, można szczegółowo popatrzeć, jakie są różnice między typowymi obserwacjami UFO a objawieniami w Chruszowie. Myślę, że to jest kawał pracy, którą Sylwia tutaj przygotowała. I można sobie to bardziej już tam przestudiować, nie? I co dziwne, ta postać mówiła, nie zapominajcie o tych, którzy umarli. Czarnobyl jest znakiem i upomnieniem dla całego świata. Skąd ona to wzięła, nie wiadomo. Przecież to wcale nie żaden znak, tylko to była awaria. Tam przybywało mnóstwo osób. To jest 87 rok. Czy ktokolwiek z nas słyszał o tych objawieniach w Polsce? Nie. No nikt nie słyszał o nich. Tam 70 000 przybywało. KGB próbowało trzymać ludzi pod kontrolą. Niektórych tam zakuwano w kajdany, bardziej gorliwych, ale co go zakuwać, skoro ci sami żołnierze, nawet to samo KGB widziało tę postać unoszącą się nad kościołem, więc możemy twierdzić, tak, była to Matka Boska. Z drugiej strony możemy twierdzić, to był hologram, po prostu zwykły hologram, który przepowiadał jakieś dziwne rzeczy.
gadał coś o Ukrainie, opowiadał o tym, że wybuchnie trzecia wojna światowa, że Rosja ma się nawrócić na chrześcijaństwo, takie zaczepki w stronę Rosji bez sensu. I te objawienia trwały 4 miesiące na dodatek. I rzekomo Maryja nazywała Ukrainę swoją córką. Ona mówiła na przykład: Ukraino, córko moja, modlę się za ciebie, za twoje dzieci, za twoją przyszłość. Przyjdzie czas, że twoi ludzie tak zakochani w Bogu otrzymają niepodległość i staną się ocaleniem dla tych, którzy mają wiarę w Jezusa Chrystusa. O co jej chodzi? Módlcie się za Rosję. Rosja nawróci się jedynie wtedy, gdy wszyscy chrześcijanie będą się o to modlili. O co im chodzi z tą Rosją? Przecież ta Rosja jest chrześcijańska. Nie mam pojęcia. Na dodatek, jeden z artystów przedstawił te objawienia. Mamy taki slajd, jak to mogło wyglądać w rzeczywistości, ten hologram i co tam się działo. Jest taki. Jest, ja już pokazuję. Jest taka wizualizacja. Jasne, ja już pokazuję. Tylko, że nie, że ona tak nie wyglądała, bo ona wyglądała tak jak ta popromienna z tym małym dzieckiem. To ona tak to wyglądała. Tutaj jest za piękna na tej wizji artystycznej, ale też pokażę, jak podobno to miało wyglądać. Podobno miało to wyglądać właśnie w ten sposób. Taka Maryja, która z nieba schodzi. I tu mamy ten kościół właśnie na Ukrainie. Bardzo ciekawe tylko jest to, że w ogóle tam jest krzyż katolicki nieprawosławny, no nie? Także też to jest ciekawe. No, ja tam nie widzę, jest nasz jest. Jest nasz. No, to jest przecież na naszym terytorium przyszła Matka Boska Ukraińska, opowiada głupoty o Ukrainie. To jest prowokacja, proszę Państwa. To jest miejsce kultu obecnie, jedno z najważniejszych. Mimo, że Kościół tam katolicki w ogóle nie wydał orzeczenia w tej sprawie. Ale pielgrzymki odbywają się regularnie. Teraz, czy ona się objawiła nad grekokatolickim czy katolickim, to była kaplica zamknięta od 1947 roku przez komunistów. Mogła być katolicka, nie wiadomo. Niemniej grekokatolicy obwożą tę Matkę Boską czarnobylską jako swoją własną. I nie zapominajmy, że nie jest to miejsce jakieś jednorazowe. Ona się tam w czasach kozaków już szalała, potem były epidemie cholery, coś tam się działo. W 1914 roku 22 chłopów widziało i w 1987 już po Czarnobylu to już ona się pojawiła na całym niebie, przez prawie miesiąc ją wszyscy widzieli, opowiadała niestworzone rzeczy o Ukrainie, towarzyszyły jej dziwne, nadprzyrodzone zjawiska i o tym wszystkim nikt z nas nie słyszał, dopiero do niedawna się o tym mówi. To są objawienia w Chruszowie, o których mało wiadomo, bo jest mało świadectw. Być najprawdopodobniej dlatego, że starano się to zatuszować. Normalnych, gdyby to nie była Ukraina i Rosja, to normalnie przebadano by przynajmniej część tych świadków pod kątem tego, czy oni coś słyszą, czy widzą, czy czują, czy jak się zachowują, tak jak to było w Eskioga przynajmniej. A tutaj nie, wszystko cicho, tylko jakieś takie dochodzą wieści z trzeciej ręki o tym, że mówiła to i tamto, powiedziała to i tamto. I jak te wieści się potwierdzają w kilku innych źródłach, to się uznaje, że tak, że ona tak mówiła. I to są całe objawienia w Chruszowie, niezwykle dziwne. Nie ma co za bardzo się nad nimi rozwodzić, ale można się zastanowić. Może nasi słuchacze będą mieli jakieś uwagi. Może będziecie mieli uwagi, to wrzućcie to wszystko, moi drodzy, w komentarze. Bardzo fajnie, żeby temat się troszeczkę poruszył. Może coś więcej wiecie, może w ogóle tak naprawdę najlepiej to będzie, jak udostępniać będziecie te nasze filmy z Sylwią i nasze rozmowy na różne tematy, na forach dyskusyjnych, wśród znajomych, czy na różnych tam Twitterach, czy innych rzeczach, bo wtedy większa grupa osób będzie mogła dotrzeć do tych materiałów i wtedy automatycznie nastąpi burza mózgu, więc będziemy mogli troszeczkę sobie podyskutować na temat tych objawień, nie?
Jeszcze teraz mi przyszło tak do głowy, jeśli, bo tam były objawienia w 14 roku i w 87 roku, jeśli ona mówiła, że Rosja stanie się krajem bezbożnym, a Ukraina będzie cierpiała przez 80 lat i przebrnie przez wojnę i stanie się wolna, jeśli ona powiedziała to w 14 roku, załóżmy, no to by tak jakby się zgadzało, prawda? W 91 odzyskała niepodległość, powiedzmy. Tak jakby. Jeśli jednak powiedziała to w 87, to znaczy, że wojna będzie jeszcze bardzo długo trwała. No zgadza się, zgadza się. Tutaj wiele rzeczy jest takich, których my wiemy, znaczy... Jest tak, że wiele rzeczy jest takich, o których my nie wiemy, a inni ludzie wiedzą. Na przykład, tak jak dzisiaj my nagrywamy z Sylwią w momencie, kiedy prezydent Polski podpisał ustawę dla Ukraińców, prawda? I kiedy pierwszą ją wetował, to właśnie Ukraińcy w Polsce mówili do Ukraińców innych, żeby nie wyjeżdżali, bo on podpisze tą ustawę, nie? I to już przy pierwszym wecie prezydenckim. A ci wszyscy zachwycają się naszym nowym prezydentem, a to jest przecież marionetka Żydów z Ameryki. No, może już skończę. No ale to wiecie, to ja się zastanawiam, skąd Ukraińcy o tym wiedzieli dokładnie, że ta ustawa będzie podpisana, no nie? No ale objawiła im to. No także wiecie, to wiele rzeczy tutaj jest takich bardzo ciekawych i te ciekawe... jest jeden wielki teatr, jeśli ktoś tego jeszcze nie zauważył, to współczuję. Jeden wielki teatr i na dodatek uważają, że jesteśmy na tyle głupi, że się nie zorientowaliśmy do tej pory. No niestety tak to jest, ale cóż mówić. Dzięki ogromne, Sylwia, za poświęcony czas. My czekamy na wasze komentarze i tak jak mówię, udostępniajcie nasze materiały znajomym na forach dyskusyjnych, wrzucajcie komentarze, wasze zdanie, co o tym myślicie, na pewno będzie ciekawie. Dzięki ogromne, Sylwia, za poświęcony czas i pozdrawiamy i trzymajcie się do następnego razu.